Kolejna rzecz dla wielu nie będzie zrozumiała, ale podejrzewam, że te osoby, które są w stanie mnie zrozumieć, ta grupa osób wystarczy i jestem tego świadomy, że jest to chyba bardzo wartościowa grupa osób. Natomiast dlaczego ówcześnie, w zeszłym roku podróżowałem, byłem w wielu miejscach drogą lotniczą i drogą samochodową, nazwijmy to, również kolejową i powiem szczerze tak, dlaczego nie poprosiłem o azyl gdzieś tam na podstawie pewnych ustaleń, pewnych praw międzynarodowych zresztą, ponieważ byłem w służbie wojskowej i to gdzieś myślałem o tym, nie ukrywam, myślałem o tym, natomiast to zdefiniowało mój ruch i no mówię, gdzieś w tym kierunku wcześniej poszedłem, natomiast powiem inaczej, próbuję dalej gdzieś tutaj pewne sprawy, że tak powiem, przedstawić, ale przedstawić w taki sposób, żeby również dla mieszkańców Gorzowa było dobrze finalnie, że też wzięli udział w czymś dobrym. Uważam na przykład, że służba wojskowa, czy to w nawet najsłabszych, powiedzmy, najsłabszym rodzaju sił zbrojnych, czy to potencjalnie najmocniejszym, jest to pewnego rodzaju gdzieś sprawa tego typu, że w moim odczuciu, jeżeli ja bym poprosił o azyl, a podejrzewam, że dostałbym ten azyl spokojnie, bo jest wiele dokumentów, wiele faktów, które potwierdzają pewną nieudolność, nazwijmy to, i próbę zrobienia cancel culture i tak dalej. Natomiast do czego zmierzam, że w moim odczuciu jest to gorsza zdrada niż jakby partner czy partnerka, nie wiem, milion razy nawet zdradził. Także jest to coś bardzo, bardzo ważnego. Teraz pytanie, skoro do tej pory nic się nie zadziało, wiem, że po zgłoszeniu w zeszłym roku w październiku, gdzieś pismo tutaj w Gorzowie zginęło. Natomiast jak to się stało, nie wiem. Poniekąd powiem inaczej, na dzień dzisiejszy jest to dla mnie też pewnego rodzaju wiarygodny dokument, aby na przykład ubiegać się o azyl w innym kraju, tak? Bo sprawy nie zostały rozwiązane. Ja zgłosiłem pewnego rodzaju akces, pewnego rodzaju rozwiązanie, ażeby to zrobić i nic na razie się nie dzieje. Gdzieś tam sprawa się rozgrywa pomiędzy dwoma miejscami czy trzema, natomiast trzeba już coś zacząć naprawdę robić, żeby tego tematu nie odkładać. Należy, jeżeli ktoś jest w służbie wojskowej, należy pewne sprawy poświęcić. Wiem, tak to się zadziało. Nigdy nie trenujcie z podrabiańcami. Pozdrawiam, cześć!